Na wstępie chciałem Was przeprosić za to, że część z filmów jest nagrana w orientacji pionowej. Wynika to z tego, że na początku używałem tylko Instagrama do relacjonowania moich treści, więc lądowały one jako stories. Z czasem zacząłem już nagrywać w orientacji poziomej, więc odbiór będzie znacznie lepszy. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, była bogata roślinność Nowej Zelandii. Nagrania, które widzicie, pochodzą z autostrady biegnącej przez środek miasta. Dla tych, co mnie nie znają, kilka słów o mnie. Nazywam się Marcin, obecnie lat 33, wiek Chrystusowy. No i w wieku Chrystusowym postanowiłem, że dobrze będzie pojeździć na nartach w Nowej Zelandii podczas upalnego lata w Polsce. Co więcej, jestem instruktorem narciarstwa z 8-letnim stażem. Mam legitymację Polskiego Związku Narciarskiego. Jestem instruktorem PZN, czyli myślę, że wyszkolenie jest na odpowiednim poziomie. Natomiast znam swoje miejsce szeregu, wiem, że można jeszcze dużo poprawić, być lepszym. Dlatego wszystkich zapraszam do śledzenia mojego kanału. Postanowiłem stworzyć kanał na YouTube, nie wiem jak to wyjdzie, będę się starał jak tylko mogę, żeby to wyszło jak najfajniej. Początek będzie to generalnie content podróżniczo narciarski, później pewnie się przerodzi w stricte narciarski, ale dopóki jestem w Nowej Zelandii, będę starał się tej Nowej Zelandii jak najwięcej przekazać, ale treści narciarskich naprawdę będzie dużo. Zapraszam do śledzenia, zapraszam do subskrybowania i wspierania mnie w tej niesamowitej podróży. Pozdro! Siema, drugi dzień w Nowej Zelandii. No pierwszy był totalnie pechowy z tego powodu, że odwołali mi lot z Auckland do Christchurch. Już dawno powinienem być na południowej wyspie. No ale lot został odwołany. W zamian dostałem nocleg w hotelu w dość fajnym miejscu w Auckland. No i teraz jest chwila, żeby sobie pozwiedzać, pochodzić, zanim podstawią mi busa z powrotem na lotnisko. No, wczoraj generalnie jakieś 10 godzin spędziłem na lotnisku w Auckland po tym jak najpierw lot był mocno opóźniony, później był odwołany, a potem zanim załatwili nocleg w hotelu i zanim przyjechał autobus, to no 10 godzin pękło luźno. No ale dzisiaj już jest w porządku, dzisiaj mogę sobie połazić chwilkę. Czekam na info, kiedy mnie mają odwieźć z powrotem do tego hotelu. Słuchajcie, mam bardzo złą wiadomość dla pracowników marketów w Nowej Zelandii. Chyba to stanowisko już nie istnieje, ponieważ wszystkie kasy są zautomatyzowane. Widzimy,
Wszystkie kasy są automatyczne praktycznie, jest tylko paru asystentów, nikt nie siedzi przy taśmie i nikt nie kasuje za zakupy tak jak u nas jest to znane. Więc o ile u nas w Biedronce załóżmy są 4 stanowiska zautomatyzowane, tak tutaj wszystkie. Jest ich prawdopodobnie, nie wiem, około 20 przypuszczalnie, więc tak doszliśmy do tego etapu, kiedy automatyzacja zagraża naszym miejscom pracy. Uważajcie, bo już niedługo nie będziecie mogli pracować na kasie. Kolejna noc w Nowej Zelandii spędzona w Christchurch, czyli południowa wyspa. Jak było widać, spałem w więzieniu. Budynek kiedyś służył jako więzienie, ale został zaadoptowany na hostel. Stąd nazwa Jailhouse Accommodation. No i specyficzny klimat. Natomiast to, co mnie mega zdziwiło, to już wczoraj jak spałem w Auckland, to coś w tym hotelu, gdzie spałem, tak jakoś było zimno, nie? Niby fajnie, niby tam można było ustawić temperaturę, ale jakoś zimno. No i dzisiaj w nocy się okazuje, że było jeszcze zimniej. Nie wiem jaka była temperatura w pokoju, ale przypuszczam, że około 15 stopni. Musiałem spać w ciuchach, bo było totalnie zimno. Dopiero rano zobaczyłem, że chyba jest jakiś tam elektryczny grzejnik do podłączenia. Okazuje się, że w Nowej Zelandii ściany nie są izolowane, pojęcie grzejnika czy tam kaloryfera nie funkcjonuje, po prostu tak sobie funkcjonują, więc dla nas jest to dość szokujące, zwłaszcza jak się o tym nie wie. Obecnie w Christchurch 1 stopień na plusie. Zakładam, że w Polsce jest to w ciągu dnia macie około 30 stopni pewnie, nie wiem czy te upały zelżały czy nie. No ale ja właśnie tam z 32 zszedłem na 1. No i muszę się do tego kiedyś zaadaptować. Więc pozdrawiam serdecznie. Strasznie duże kaczuchy. Siema wszystkim, 4. dzień w Nowej Zelandii, jeśli dobrze liczę. Wreszcie koniec tułania się po 2 wyspach. Jestem na miejscu, a miejsce to Lyford Ski Arena. Dzikie miejsce, totalnie dzikie miejsce i przyjechałem tutaj dokładnie. Będę spędzać jakieś 2-2,5 miesiąca. No i będę pracował jako instruktor narciarstwa po prostu. Dla mnie sezon się nie kończy. A skończyłem sezon zimowy nasz europejski w maju. Tak naprawdę, no i trzeba było jakoś coś zrobić, więc stwierdziłem, że 19 000 km, żeby przelecieć, to nie jest żaden problem, żeby wpiąć narty i jeździć i uczyć w Nowej Zelandii. All year season. No jeszcze takie ciekawostki w temacie podróży. Jeżeli chodzi o COVID, no to sytuacja jest taka, że 21 czerwca zniesiono testy przed wylotem, tak? Czyli nie musiałem się testować w Polsce. Mogłem sobie spokojnie wylatywać, natomiast na lotnisku po przekroczeniu bramek w Nowej Zelandii jest duży kosz z testami na COVID, trzeba je wziąć, no i trzeba je zrobić w ciągu pierwszej doby. Przychodzi do nas mail, w którym jest link do ankiety i musimy tę ankietę wypełnić. Teraz ciekawa rzecz jest, dlatego że ankieta składa się z pytań. Czy na Twoim teście wyszedł wynik pozytywny, yes or no? Nie da się tego w ogóle
sprawdzić w żaden sposób. Po prostu klikamy, możemy nie zrobić tego testu i kliknąć, nikt tego nie sprawdza, że ten test został fizycznie zrobiony, nawet żadnego zdjęcia, że to jest rozpakowane, że ten wynik, to może świadczy o takim podejściu Nowej Zelandii do ludzi, tak? Oni jakby wierzą, że obywatel nie jest człowiekiem, który ma na celu oszukiwanie państwa. Może to jest zupełnie inna mentalność i kultura, którą my znamy w Polsce, tak? Sobie kombinuje, no bo no wiecie, o co mi chodzi. Jest godzina 14:30, 2 lipca w Nowej Zelandii i sezon już się zaczął podobno dość wcześnie. Spadło dość dużo śniegu. Jeżeli zobaczycie, jest go trochę, ale są też takie połacie ziemi, gdzie tego śniegu nie uświadczymy. Więc wszystko co najlepsze jest chyba przed nami. Na razie sezon, z tego co wiem, zaczyna się dobrze. No a jeżeli początek był dobry, otwarcie było szybko, to tak z doświadczenia wiem, że sezon powinien być dobry. Więc myślę, że będzie super. A jeżeli wszystkie trasy będą dobrze naśnieżone, no to myślę, że będzie super jazda przez całe te 2 miesiące.